Witam Was, kochani, na moim kanale. Dzisiaj w moim filmiku chciałam Wam pokazać, jak działa ten Lidlo mikser na życzenie widza. Aż ja reaguję na Wasze wpisy. Jest jesień, pełno ziemniaków. Możliwe, że ktoś chciałby sobie zobaczyć, jak obsługiwać taki termomikser, albo chce sobie kupić. Dlatego reaguję natychmiast. Robię dzisiaj placki ziemniaczane, robię bułkę tartą i Wam powiem, że naprawdę będą pyszne placki, na które Was również zapraszam. Pokażę Wam w skrócie, jak robię, a pod filmikiem pokażę Wam link do placków ziemniaczanych. Dodaję jeszcze ostatnio jednego składnika, to Wam też pokażę, do tych placków ziemniaczanych, żeby były jeszcze smaczniejsze. Moja koleżanka, jak robi, zawsze dodaje. Ja wypróbowałam i Wam powiem, że naprawdę smakuje lepiej. Taki akcent, ale swoje robi i smak jest lepszy. I to Wam chcę dzisiaj pokazać. Zapraszam, kochani, na filmik. Mam nadzieję, że Wam się przyda. I oczywiście, jak się Wam spodoba mój przepis, mój filmik, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. Od widza pokażę Wam, kochani, jak starkować bułkę najpierw, a później po bułce mogę Wam pokazać, jak starkować ziemniaki. Bułkę mam tutaj 300 gramów, różne bułki, jasne pieczywo, a tutaj mam 600 gramów już po obraniu ziemniaków. Pokroiłam na drobne kawałki cebula i jeden mały ząbek czosnku. Od pewnego czasu daję jeden ząbek czosnku. Nie da się tego wyczuć, nie wyczuje się, a naprawdę smak jest taki bardziej wyrazisty. Do tego pojemnika teraz wkładam suchą bułkę. Ja podzielę tą bułkę na dwa razy. Tutaj bułki, a tutaj to pieczywo. I teraz wkładam tu, wciskam, tutaj jest taki wcisk, wkładam do środka i taki zrobi klik jakby. To znaczy, że dobrze już sobie siedzi. Zamykam i przesuwam. Tu musi być dobrze zamknięte, ponieważ zdarzało się, że niektórym te stare miksery, termomiksery wysadzały. Te oryginalne słyszałam, że nieraz potrafiły wysadzić jakby, ponieważ na pewno podejrzewam, że były nieszczelnie zamknięte. Tutaj mamy również taką przykrywkę czy pokrywkę. Zakręcamy i trzyma się. I teraz zobaczcie, kochani, to jest nóż jakby, to pierwsze, i ja nastawiam to na 4. Na 0,4 piszę. Jak mam na 0,4, trzymam sobie troszeczkę i już mogę włączyć. Minęło 30 sekund. Patrzę, jak to wygląda. Otworzę, żeby pokazać. A więc nie wszystko się jeszcze zmieliło, a musi być wszystko zmielone. Piksnęło, znaczy, że jest dobrze. Zamykam i teraz włączam sobie na 5. Jest 5, czyli będzie szybsze, obroty będą szybsze i tutaj włączam już, tak? Sekund minęło, obroty są, czy były na 5. Patrzę sobie jeszcze raz i proszę zobaczyć, tak już wygląda ta bułka tarta, ale ja myślę, że można jeszcze spokojnie z 5 sekund przytrzymać. Zamykam i włączam jeszcze, żeby była jedna cała minuta całość. I włączam jeszcze, będzie całość 1 minuta, wyłączę. 58 sekund powinno być już gotowe. A więc Wam powiem, kochani, do mielenia bułki super sprawa, ponieważ zawsze ktoś gdzieś ma to pieczywo suche, nie wyrzucamy, ale po prostu mielimy. Tak. I tak to już wygląda ta bułka zmielona.
proszę zobaczyć, bułka, druga część jest zmielona. Tak to już wygląda. Kochani, zrobiłam bułkę. Teraz Wam pokażę, jak zrobić ziemniaki. I teraz składam już te ziemniaki na raz. I jedna ta cebula i kawałeczek czosnku. Do takich czynności jest przydatne, super, a więc nie musimy mieć oryginalnego, jeżeli ktoś nie chce. Jeżeli ktoś chce, nie ma problemu. Zamykam. I teraz, kochani, zmniejszam znowu na 4 i około pół minuty. Mam 2 minuty, a więc 2,5 minuty. Zobaczę wtedy, jak to wygląda i mogę sobie jeszcze troszeczkę przyspieszyć, zwiększyć moc. A więc włączam. Tak już wygląda to, ale tutaj są jeszcze kawałki. Patrzeć musimy, czy to jest szczelnie zamknięte. Musi być taki klik i wtedy tutaj tak pipsnie jakby. Widzicie? Pip i już jest zamknięte. Wam tłumaczę dokładnie. Myślę, że nikomu to nie będzie przeszkadzało. Teraz mam 0,4 i zmniejszam i zwiększam na 0,5 i dalej 30 sekund do 3 minut i dalej patrzę. Jeżeli komuś by były jeszcze za bardzo grube kawałki, możemy po prostu jeszcze przytrzymać z 10 sekund czy 15, nie będzie problemu. A więc włączam teraz. I zobaczcie, kochani, 3 minuty mam 2 razy bułkę zmieloną i raz ziemniaki. I patrzę sobie, jak to wygląda. I proszę zobaczyć, tak już wyglądają te mielone ziemniaki. A więc zobaczcie, tutaj macie 3 rzędy. Raz, 2, 3. Tu jest czas, a tutaj ta moc tego noża. A więc tutaj nastawiacie sobie na 6, 7, 8, 9, 10. Przekładam do miski. Pięknie się zmieliło. Oczywiście, kochani, ziemniaki mam jeszcze polskie. Do tego przyprawię. Daję łyżeczkę soli. Gdyby było za mało, można sobie doprawić i z pół łyżeczki pieprzu czarnego. W sumie więcej tak za bardzo nie trzeba dawać nic. Jeszcze kolorowy można dać troszeczkę. Jedno jajko koniecznie, żeby wam ta łupinka nie wpadła do środka. Mieszam. Można spróbować, czy jest soli wystarczająco. Jedną taką czubatą łyżkę mąki. Można również dać z pół łyżki mąki ziemniaczanej, bo niektóre ziemniaki nie mają za dużo, czy mają mało skrobia. Czy skrobi, jak się mówi, nie wiem dokładnie już. Wtórny analfabetyzm, kochani. Trzeba się przyznać. Można dołożyć z łyżeczkę ziemniaczanej mąki. Powiem wam, że super, wszystkiego dosyć. A więc nagrzewam patelnię i przechodzę do smażenia. Tutaj miałam jabłka polskie. Złączyłam tutaj z tymi, można powiedzieć, niemieckimi. I zrobiłam taki apfelmus, czyli mus jabłkowy. I to można sobie jeść jako deser. Zobaczcie, macie na moim kanale, jak zrobić pyszny mus jabłkowy. Bez tych środków trzeba zrobić, troszeczkę cukru dołożyć, coś pysznego. I z tego robicie jabłeczniki, szarlotki, jak najbardziej. Ale tutaj w Niemczech jedzą właśnie z tym musem jabłkowym często. Nalewam z 5-6 łyżek oleju. Raz, dwa. Placki ziemniaczane nie mogą być smażone na takiej suchej patelni, na przykład z 1 łyżką tylko oleju. Oczywiście ten tłuszczek wam zostanie, możecie wylać, a jeżeli zabraknie, to musimy dolać. Mieszam jeszcze raz. Możemy, gdybyśmy widzieli, że są bardzo rzadkie, dosypać jeszcze z pół łyżeczki czy z łyżeczkę mąki pszennej, mąki ziemniaczanej. Możemy sobie jeszcze dosolić. Proszę zobaczyć, jakie to ciasto jest gęste. A więc nie bójmy się dać trochę mąki, wtedy wam się fajnie usmaży i można lepiej obrócić.
mogę sobie zmniejszyć z 9 na przykład na 7,5 czy 8 o 1/3 i zobaczcie, jak te się ładnie one przypieką, zobaczcie tak, przyrumienią, to dopiero teraz możemy obracać, ponieważ te metalowe patelnie, one grzeją szybciej. Jak się już nagrzeją za mocno, to jest problem, wtedy jest problem, żeby je szybko ochłodzić. I zaraz będę wyciągała, a więc 5-6 minut gotowe. Mogę już wyciągać na papierek taki, żeby troszeczkę się posączył ten tłuszcz. Tak wygląda z tej strony. Zobaczcie, kochani, pięknie usmażone. Wyłożę znowu tu, później na talerz. Możemy podawać, jak mówiłam już, z jabłkami, ze śmietaną, ale na moim kanale, kochani, macie placki z sosem takim jakby węgierskim, ale z indyka mięsa, gotowy w 15-20 minut. Coś pysznego. Zobaczcie sobie, jak Wam się to wszystko, ten filmik mój spodoba. Jak można prosić o suby, o łapki. Będę się bardzo cieszyła. Dziękuję i do widzenia. Pyszne placki ziemniaczane.